Widziałem kometę, przez niebo przemknęła. Chciałem jej zaśpiewać, lecz zaraz zniknęła. Zniknęła jak sarna przy lesie, a w oczach zostały mi po niej złociste 2 grosze. Te grosze schowałem głęboko pod dębem. Gdy znów tu przyleci, nas już tu nie będzie. Ach, pychoty marna, nie będzie nas wcale. Widziałem kometę, zaśpiewać jej chciałem o lesie, o trawie, o wodzie, o śmierci, z którą nie można się zgodzić, o miłości, o zdradzie, o świecie, o wszystkich, którzy żyli tu, na tej planecie. Gwieździste pociągi na dworcu migają. Pan Kepler rozpisał ich kursy i prawo. Poszukał i znalazł wśród ksiąg astronomii ciężary tajemnic na biodrach niesionych. Niezmienne i wielkie prawa przyrody, że tylko z kobiety człowiek się narodzi, że korzeń i gałąź wciąż łączą się w drzewo. Krew naszej nadziei wędruje przez niebo. Widziałem kometę, jak po niebie płynie, jak relief artysty, który już nie żyje. Sięgnąłem, by chwycić przy sobie, zatrzymać, lecz marność mnie moja do cna obnażyła. Jak w białym marmurze wykuty Dawid, wciąż stałem, wciąż licząc, że znów się pojawi. Ach, pychoty marna, nie ciebie tu trzeba. Gdy wróci kometa, kto inny zaśpiewa o lesie, o trawie, o wodzie, o śmierci, z którą nie można się zgodzić, o miłości, o zdradzie, o świecie, o wszystkich, którzy żyli tu i o komecie. Przywitaliśmy Państwa pieśnią Jaromira Nochawicy „Kometa” w tłumaczeniu, aranżacji i wykonaniu Jakuba Antoszczekuckiego. Kiedy planowaliśmy, że tą pieśnią zaczniemy spotkanie, nie byliśmy świadomi, że utrafimy tak świetnie w czas, bo w tym momencie możemy obserwować Perseidy, które są właśnie tymi częściami spalającej się komety. A wybraliśmy kometę dlatego, że to jest przepiękna opowieść o ludzkim losie, o miłości, o nadziei, o śmierci, o zdradzie. I tak wiąże się to z tematyką dzisiejszego spotkania, bo o tym ludzkim losie można opowiadać na przeróżne sposoby. Właśnie poprzez pieśń, poprzez literaturę, ale także poprzez sztuki plastyczne, malarstwo. I jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że po raz pierwszy w naszym projekcie mamy takie wydarzenie, w którym możemy zaprezentować akwarele, pracę pani Magdaleny Komys-Regnard, którą bardzo serdecznie witam wśród nas i z którą najpierw porozmawiamy, dopytując się o różne aspekty twórczości, a potem będzie można obejrzeć jej pracę. I ta wystawa tutaj w bibliotece będzie dostępna przez najbliższy miesiąc, więc zapraszajcie znajomych, czy ktoś, kto nas ogląda, nie możecie być z nami, zapraszamy do zapoznania się z tymi pracami bezpośrednio. Może na początek przeczytam to, co sama pani Magda powiedziała o sobie.
Magdalena to artystka akwarelistka z zamiłowania, natomiast z zawodu przewodniczka krakowska oraz pilotka wycieczek grup francuskojęzycznych z racji wykonywanego zawodu, bo chyba pani jest też romanistką z wykształcenia, prawda? Tak. I tę swoją pasję do 2020 roku traktowała jako pewną odskocznię, relaks po dniu pracy i różnych obowiązkach. No niestety przyszedł 2020 rok i nieźle namierzał w rzeczywistości, bo ze względu na epidemię COVID-a z dnia na dzień została bez pracy. I na szczęście dzięki akwarelom nie popadła w doły i depresję, a jedynie rozwinęła bardziej swoje umiejętności i biegłość w malarstwie akwarelowym. Poświęca temu hobby sporo czasu i jej znajomi twierdzą, że ma niezłe tempo w tworzeniu, a mąż nazywa ją seryjną malarką, tak? Zgadza się. Pani Magda maluje pejzaże, martwe natury, ale także portrety ludzi i zwierzaków, co komu w duszy zagra. Należy też do grupy krakowskich przewodników, rękodzielników Kuźnia Talentów Przewodnickich. Ma też na swoim koncie ilustracje do 2 książeczek dla dzieci i nawet jedną z nich ofiarowała na ratowanie pamięci w Mszanie Dolnej, bo kiedy urządzaliśmy aukcje, z których zbieraliśmy dochód na to, żeby różne tutaj rzeczy dla pamięci o społeczności żydowskiej w Mszanie zrobić, to właśnie ta książeczka była jednym z fantów i cieszyła się dużym powodzeniem. Bardzo piękna, z wiewiórkami. Dziękuję bardzo. Pamiętam. Powiedzieliśmy też w zapowiedzi, że chcemy w naszym projekcie opowieść o dwukulturowej przedwojennej Mszanie Dolnej promować ciekawe osoby związane z naszym środowiskiem. No i pierwsze pytanie jest, proszę nam opowiedzieć o związkach z Mszaną, bo mieszka pani w Krakowie, ale korzenie są tutaj. Tak, w ogóle to chciałam podziękować Państwu, że zjawiliście się tutaj i chciałam podziękować serdecznie Pani Urszuli i Panu Markowi za zaproszenie mnie. Jest to dla mnie niesamowita zaszczyt i przyjemność tutaj gościć. Także bardzo dziękuję. No, głównym związkiem z Mszaną no, to jest moja mama, bo jest po prostu urodzona w Mszanie, co prawda w Mszanie Górnej, ale powiedzmy nie jest to tak daleko od Mszany Dolnej. I ponieważ bardzo długi okres czasu mieszkała w Krakowie, no ja już się tam urodziłam, więc ja jestem taką, ja mówię, że jestem krakowianką w 75%. Tata z Krakowa, mama co prawda stąd, ale mieszkała długo w Krakowie, a ja rodzona w Krakowie, więc jestem krakowianką w 75%, ale tutaj mam te 25%, które bardzo doceniam, zwłaszcza no, w takie piękne dni jak teraz, gdzie można korzystać z przyrody tutaj mszańskiej, ze spacerów, z rzeki. No, jest po prostu takie prawdziwe lato. I te korzenie są jednak ważne. Ważne są korzenie. No, całe dzieciństwo tutaj przyjeżdżaliśmy na wakacje, więc no, wiąże się też to z dużą ilością wspomnień Mszana. Dobrze, to może przejdziemy już do twórczości. I takie najprostsze pytania. Od kiedy pani maluje? To znaczy pierwsze takie, bo ja nie byłam dzieckiem, którego główną zabawką były kredki, tudzież farbki. Ja dopiero odkryłam tak sztuki plastyczne dość późno, bo po urodzeniu pierwszego dziecka, to było gdzieś w 2003 roku. Zaczęłam od malowania na szkle. Po prostu stwierdziłam, że mając trochę czasu, ponieważ byłam na urlopie macierzyńskim, w związku z tym muszę ten czas zapełnić oprócz, prawda, opieką nad dzieckiem i zainteresowałam się najpierw malarstwem na szkle. Później przeszłam do mozaiki, ale to był taki bardzo krótki epizod. I później stwierdziłam, że jednak malarstwo na szkle jest niewystarczające i odkryłam akwarele. A teraz jeszcze powoli odkrywam inne media, jak pastele albo akryle. To już wyprzedziła pani jedno moje pytanie, ale nie szkodzi. Oglądając pracę pani Magdy można powiedzieć, że jest bogata tematyka, bo bardzo, bardzo różne to są rzeczy. A ja mam pytanie, co najchętniej Magda maluje? To najchętniej. Nie wiem, to nie mam czegoś takiego, co maluję najchętniej, powiem szczerze. Może ostatnimi czasy są to postacie ludzkie, tak myślę.
Czasami lubię malować zwierzęta, czasami przyjdzie ochota na pejzaż. To jest tak naprawdę co mi w duszy zagra. No, jaka chęć przyjdzie, jaka inspiracja do mnie zapuka. Nie mam takiego głównego tematu, którego bym się poświęciła. I rozumiem, że jest pani samoukiem. Nie kończyła pani jakichś liceów plastycznych, ASP? Nie. To jest rzeczywiście taka pasja, która powstała, mówię tak, z początkiem przygody z macierzyństwem. No to też jest przygoda ze sztukami plastycznymi i jakoś tak mnie to porwało. Ale nie miałam żadnych, nie uczęszczałam ani na Akademię Sztuk Pięknych, ani żadnego liceum plastycznego nie skończyłam, więc jestem samoukiem. To niesamowite, patrząc na artyzm tych prac, naprawdę. Zwłaszcza Dziękuję niektóre bardzo. są absolutnie niesamowite. A ja przeglądając właśnie pani pracę, zauważyłam, że bardzo dużo miejsca poświęca pani ptakom, przeróżnym ptakom. Czy to jest jakieś takie szczególne upodobanie, czy to przypadek? W jakiś sposób są fascynujące. Są takie ulotne, może powiedzmy są zgodne też z charakterem akwarel, prawda? Bo to jest takie medium dość lekkie, więc ptaki tak samo są lekkie przez samą swoją naturę. Myślę, że może z tego to wynika. Ponieważ to nasz projekt wiąże się z dwukulturowością, z historią żydowską, też mszany, a ja zwróciłam w ogóle uwagę na twórczość pani Magdy, kiedy zachwyciłam się malarstwem dotyczącym właśnie wątków żydowskich, przepiękne akwarele synagogi Tempel w Krakowie, bo powiedziałam o tym, że pani Magda podarowała książeczkę, a zapomniałam powiedzieć, że wcześniej jeszcze też podarowała kilka swoich akwarel o tematyce żydowskiej na nasze aukcje, więc w bardzo też wymierny sposób pomogła nam tutaj w trosce o pamięć w Mszanie, więc się rehabilituję. Skupiłam się na tych wiewiórkach, a zapomniałam o synagodze, którą mi syn wylicytował, bo tak Bardzo strasznie ją miło. chciałam i wisi u mnie w domu w absolutnie poczesnym miejscu. I chciałam zapytać o te wątki właśnie, czy to się wzięło, jakoś jest związane z Mszaną, czy z Krakowem, czy właśnie z tym przewodnictwem? Znaczy myślę, że głównym takim powodem jest fakt, że rzeczywiście pracuję jako przewodnik po Krakowie, też towarzyszę grupom, jest taka instytucja w Paryżu, która się nazywa Memorial de la Shoah. I oni organizują takie edukacyjne wyjazdy grup szkolnych, licealnych do Oświęcimia, do Auschwitz. Nie tylko do Oświęcimia, to do Auschwitz. Czasami też na krakowski Kazimierz, więc jestem z tą tematyką dość mocno związana, bo ja często tym grupom po prostu towarzyszę. I w jakiś sposób myślę, że to wpłynęło też na tematykę i na zainteresowanie się tematyką żydowską. Tym bardziej, że jako przewodnik krakowski to mam do dyspozycji, że tak powiem, obszerne pole do działania, bo krakowski Kazimierz sam z siebie, prawda, już przemawia bardzo w tematyce żydowskiej. Tak samo Podgórze, to dawne getto krakowskie, jak również Muzeum Schindlera. Także to jest taka tematyka, która jest mi bliska z racji wykonywanego zawodu. I takich też zainteresowania. Muszę przyznać, że na przykład na społeczność żydowską Mszanie Dolnej zwrócił moją uwagę mąż, który też jakoś był zainteresowany tym faktem, że społeczność żydowska, prawda, w Polsce była taką dużą społecznością i nagle odkryliśmy, że właśnie w Mszanie Dolnej też taka społeczność istniała i była prężna, prawda? I jakoś tak to, że tak powiem, popłynęło jedno za drugim. I później jeszcze tutaj dzięki pani Urszuli też się troszeczkę w to bardziej, tak może niezbyt elegancko ujmę, wkręciłam w tę tematykę. A poza tym myślę, że taka różnorodność jest, dla mnie jest bardzo interesująca. Jest to fascynujące i to, że ten świat istniał, niestety przestał istnieć, ale stanowił część tutaj polskiej rzeczywistości, to jest bardzo intrygujące i interesujące. Chciałabym jeszcze nawiązać do tej profesji właśnie bycia przewodnikiem w Krakowie.
W pracach też można zauważyć, że pani to miasto kocha, przeróżne szczegóły przepięknie utrwala. I chciałabym zapytać, czy ma pani swoje właśnie takie jakieś ukochane miejsca w Krakowie, a może takie właśnie nieodkryte, może wykorzystamy też to spotkanie po to, żeby się dowiedzieć, gdzie warto byłoby zajrzeć na takie szlaki, które nie są popularnymi szlakami w Krakowie. No na pewno takim moim ulubionym miejscem, dzielnicą to jest Kazimierz. No, już nawet bez względu na, prawda, na te treści żydowskie, tylko no, ogólnie jest świetna atmosfera w tej dzielnicy. Przedtem może bardziej, jak byłam młodsza, wolałam centrum miasta, prawda, rynek główny i to taki troszkę można powiedzieć blichtr, ale Kazimierz mnie uwodzi swoją atmosferą. No, jest to miejsce, które odwiedzane jest no, przez turystów oczywiście, w dużej ilości teraz, coraz większej, przez taki świat artystyczny, przez obcokrajowców zamieszkujących Kraków. I myślę, że stanowi coraz większy punkt zainteresowania. No a przy okazji mówię, tam można odetchnąć taką autentyczną atmosferą, więc to jest takie moje ulubione miejsce. Czy może podwórko Schindlera z kafejką mleczarnia. Tutaj robię taka kryptoreklama trochę tego miejsca, ale naprawdę ma bardzo dobrą atmosferę. Zresztą to miejsce też było używane wielokrotnie do kręcenia filmów, nie tylko listy Schindlera, ale także polskich komedii romantycznych. Także naprawdę ma swoje takie, no bardzo miły nastrój. Wspomnieliśmy tu już o tej przygodzie z byciem ilustratorką książeczek i chciałam zapytać właśnie, jak to się zaczęło i co pani ilustrowała. To znaczy na ten moment powiedzmy, że mój dorobek ilustratorki jeszcze nie jest zbyt bogaty, jakkolwiek mam nadzieję na dalsze współpracę. Po prostu no, spodobało się moje portfolio, można powiedzieć, mój styl malowania i dlatego autorka zwróciła się do mnie najpierw o ilustrację pierwszej bajeczki, bo ona też właśnie pisze takie serie bajeczek dla dzieci. A teraz ilustrowałam drugą. Pierwsza to są wiewiórki, druga to będzie krecik. Jeszcze nie została wydana, ale już wkrótce. Krecik, przesympatycznie, super, świetnie. Dobrze, na koniec, nie, jeszcze wcale nie na koniec. Nie wiem, czy mogę zadać to pytanie, ale jesteśmy prawie w rodzinie tutaj wszyscy mszańskiej, więc zauważyłam, że pani maluje również sporo aktów. Czy ma pani jakąś modelkę, czy to są autoportrety? Nie są to autoportrety. Raczej inspiruję się zdjęciami. No, to nie jest tak, że robię jakąś sesję, prawda? Inspiruję się zdjęciami i no, robię takie różne interpretacje, prawda, tych aktów. Także uważam, że ciało ludzkie jest też fascynujące po prostu, no i warto pokazać jego piękno. Tak, to jest właśnie niesamowite, że w tej dobie, w której troszkę to ciało ludzkie jest odzierane na różne sposoby, w mediach z godności, to te akty właśnie zawierają coś takiego pięknego, tajemniczego, też dlatego na to zwróciłam uwagę w ogóle. Bardzo dziękuję. I faktycznie też to malowanie postaci różnych, to jest też niesamowite, że pani potrafi naprawdę namalować tak, że to podobieństwo niezwykle widać. Pani Magda też popełniła kilka prac związanych właśnie z postaciami z Mszany Dolnej, z ofiarami zagłady. Myśmy zebrali w trakcie naszych wieloletnich tutaj prac kilkanaście czy kilkadziesiąt zdjęć, które utrwaliły twarze. To jest tylko bardzo niewielka część, bo tych osób, które tu zginęły, było ponad 1000, a tych zdjęć mamy powiedzmy 30 parę, ale to też jest niesamowite, że od razu byłam w stanie rozpoznać. Popatrzyłam tylko i Helena Gottlieb, Schulem Geller. Skąd taka jednak naprawdę w nieszkolonej ręce, tak, skoro pani nie pobierała żadnych nauk. Niesamowite to jest. Czy też postaci
Co ja tam widziałam? Whitney Houston była? Tak, nie, Tina Turner. Tom Jones, Tina Turner, Turner. właśnie. Więc to człowiek patrzy i rzeczywiście to podobieństwo jest uderzające, a równocześnie jest to jakieś tak twórczo przetworzone właśnie, że widać ten pani styl. Także tu chciałam swój zachwyt wyrazić przy okazji. Dziękuję bo to bardzo. niesamowite, bo ja umiem tylko narysować domek z dymkiem, wiecie państwo, albo świnkę z literek, więc w ogóle to jest dla mnie niesamowite. A dziękuję serdecznie. No, myślę, że to jest kwestia po prostu pracy. No, bo to tak, jak mówi się o jakimś talencie, prawda? No, talent to jest jakiś tam minimalna cząstka. Nie, to bez- głównie jest Bez talentu praca, to nie, tak nie, naprawdę. nie byłoby to możliwe na pewno. Zaraz państwo będziecie mieli możliwość się wypowiedzenia. Ja mam jeszcze ostatnie pytanie do pani Magdy. Takie troszkę osobiste, ale też wiążące się właśnie z tematyką naszego projektu, dwukulturowością, bo myślę, że nie zdradzę tu jakiejś ogromnej tajemnicy, jeśli powiem, że państwo tworzycie czy dwukulturową rodzinę również. To nie jest akurat rodzina polsko-żydowska, ale polsko-francuska, tak? I chciałam zapytać, czy troszkę już pani odpowiedziała w pewnym momencie a propos wielokulturowości, ale czy właśnie to jest bogactwo, czy to jest jakaś trudność, czy to jest jakieś wyzwanie, któremu trzeba sprostać? Bo jeśli mogę tutaj też anegdotkę naszą rodzinną powiedzieć, my też mamy w rodzinie dwukulturową osobę, Paulinę, która ma holendersko-polskie korzenie i na przykład przypomniało mi się, jak jako dziewczynka, nie wiem jak jest teraz, bo już pokończyła liczne studia i mówi wieloma językami, ale pamiętam jak przyszła kiedyś do babci, mówi babciu, bo ja tego nie mogę zrozumieć, co to znaczy muchy w nosie. Ona nie mogła pojąć tej polskiego idiomu, bo dla nas to jest jasne, nie? Mieć muchy w nosie. Paulinka, rozumiesz już? Dalej nie. No właśnie. Więc właśnie proszę nam opowiedzieć o tym, jak to się żyje w takiej rodzinie dwukulturowej i czy jakieś też może zabawne rzeczy się zdarzają, a może pozytywne. No, na pewno jest to jakieś wyzwanie. No, samo w sobie, prawda, tworzenie rodziny nie jest zawsze łatwe, powiedzmy. Nigdy nie jest Natomiast- łatwe. Natomiast jeżeli chodzi o dwukulturowość, na pewno jest dużo plusów, zwłaszcza dla dzieci, które już mają dobry start, prawda, bo są dwujęzyczne na starcie. Natomiast tak moim zdaniem zawsze taka wielokulturowość pomaga na większe otwarcie się i wtedy człowiek ma większe możliwości. I nie jest to na pewno, nie jest to łatwe. Czasami jest trudne na poziomie takim językowym. To nawet nie chodzi o znajomość słów, tylko o kwestię zabarwienia słowa, które dla mnie to samo słowo ma inne zabarwienie emocjonalne niż dla mojego męża. No i tutaj wtedy mogą powstać jakieś małe niedomówienia, tudzież konflikty. No ale sobie wyjaśniamy, więc jakoś to idzie do przodu. Natomiast tak jak mówię, no jest to takie otwarcie, jest to widzenie świata z innego punktu widzenia i nawet jak się właśnie mówi tym drugim językiem, no to trzeba spojrzeć właśnie z tej drugiej perspektywy. To tak bardziej otwiera. Wiadomo, czasami też można, po polsku wszystkich słów nie znamy, no to w tym obcym języku też niekoniecznie całą wiedzę lingwistyczną się posiada, no ale to wtedy właśnie wzbogaca jeszcze wiedzę, no i można po prostu mieć jeszcze otwarte pole do dyskusji różnorakich. A tak jak mówię, dla potomków no to jest już jeszcze dużo łatwiejsza historia, bo oni mają bardziej otwarte drzwi. Tak, ma łatwiejszy start. Łatwiejszy Już, start, prawda? tak. Bo to już znając dwa języki, trzeci przychodzi jeszcze łatwiej Tak. i następne. I tak jak mówię, te zabarwienia słów też pozwalają patrzeć w inny sposób na różne kwestie. Dobrze, ja już nie będę maglować dłużej, bo to chyba nie jest takie też łatwe i miłe być pod ostrzałem pytań, ale teraz chcielibyśmy oddać Państwu głos. I czy ktoś ma jakieś pytania do Pani Magdy? To bardzo prosimy, podejdziemy z mikrofonem. Wszystko wyczerpaliśmy? Może ktoś się przedtem odzywał? Żałuję, że nie dopuściłam wtedy do głosu.
To może jeszcze poinformuję raz na ten temat, że wystawa pani Magdy będzie dostępna w bibliotece w godzinach otwarcia przez najbliższy miesiąc. Chyba też pani będzie na naszej rocznicy Tak, ze tak, swoimi mam zamiar. pracami. To przy okazji też przypomnę, że już 20 rozpoczynają się obchody 81. rocznicy zagłady w Mszanie i w pierwszym dniu, w niedzielę, spotykamy się o 14 na Placu Targowym i tam chcemy właśnie pokazać to utracone piękno kultury żydowskiej, więc będą warsztaty kaligrafii, tańca żydowskiego, opowiemy coś też o kolejnym święcie żydowskim. Wieczorem będzie koncert wspaniałego zespołu Klezmorim Trio. Wszystkie wydarzenia są otwarte, zapraszamy bardzo serdecznie, żebyście państwo byli z nami. A 21 spotykamy się również o 14 na Pańskim przy mogile, przy której spoczywa ogromna ilość ofiar, około 1000 ofiar z 19 sierpnia 1942 roku. I to będzie bardzo ważny moment, ponieważ my tym ofiarom przywróciliśmy w tym roku imiona. One dotychczas spoczywały tam bezimiennie. W tym momencie zmontowana już tablica zawierająca ponad 1000 nazwisk właśnie ofiar, które tam zginęły. Ale zanim to się zacznie, to trzeba te miejsca posprzątać i tutaj apeluję czy do obecnych, czy do słuchających nas. 18 sierpnia, czyli w najbliższy piątek o 15 spotykamy się na cmentarzu żydowskim, żeby go troszkę uporządkować. Później przejdziemy na Pańskie, żeby również to Pańskie przygotować. Bardzo prosimy, aby się zgłaszać do nas, ponieważ my prowadząc takie prace musimy to robić formalnie, to znaczy musimy ubezpieczyć grupę wolontariuszy, ale mamy w tym roku taką miłą niespodziankę, że po pracach zapraszamy na obiad. Grantodawca zapewnił nam taką dotację na wyżywienie, więc sobie wspólnie zjemy ciepły obiad i podzielimy się chałką, bo to będzie już szabat. I jeszcze jedno, bo dużo tych ogłoszeń, ale to też jest ważna sprawa. Rachelko, bardzo cię proszę, zaprezentuj. 31 sierpnia na cmentarzu żydowskim organizujemy warsztaty fotografii dla pasjonatów fotografii i te warsztaty będzie prowadziła pani naprawdę z pierwszej ligi absolutnie fotografów, nie tylko w temacie żydowskim, ale w ogóle pani Agnieszka Traczewska. Ona niedawno wydała taki przepiękny album Krokę, czyli żydowski Kraków. I słuchajcie, to jest jedyny dzień, który do jesieni ta pani ma wolne, dlatego my musimy się do niej dostosować, bo prosto od nas wyjeżdża na wystawę, ma wystawę swoją w Düsseldorfie w Niemczech, potem w Gdańsku, potem w Krakowie, więc to jest tego typu osoba, naprawdę warto skorzystać z możliwości takich warsztatów i na te... Proszę? No właśnie, warsztaty są bezpłatne, będziemy pracować około 2 godzin na cmentarzu żydowskim, a potem pani Agnieszka wybierze najciekawsze prace i z tych prac również będzie tutaj wystawa w bibliotece. Będziemy około 20 października, mamy to zaplanowane, będzie to się wiązało z promocją poszerzonej drugiej edycji monografii o cmentarzu żydowskim, którą przygotowujemy. Więc też bardzo serdecznie zapraszamy, czy państwa, czy może macie kogoś, o kim wiecie, że się interesuje fotografią. Młode, starsze pokolenie, każdy może przyjść, my też będziemy chcieli się czegoś od pani Agnieszki nauczyć. A skoro już przy Agnieszkach jesteśmy, to chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować pani Agnieszce Orzeł, dyrektor biblioteki, która nas kolejny raz tu gości i też będzie gościła tą wystawę. Bardzo jesteśmy zobowiązani. Czy o czymś jeszcze zapomniałam? Tyle? Dobrze. To wobec tego bardzo prosimy częstować się. Mamy domową lemoniadę, kawę chłodną, mamy desery, więc bardzo proszę się częstować i można swobodnie teraz jeszcze podejść, oglądać. Właśnie prace są nie tylko w tej sali, ale również na dole w bibliotece.
i można też już mniej oficjalnie porozmawiać z naszą artystką. A pani Magdzie serdecznie dziękujemy za podzielenie się pracami i za wspieranie też naszych tutaj starań w Mszanie Dolnej przy pamięci tej dwukulturowej. Mamy nadzieję, że to nie koniec, a początek. A możemy zorganizować jakieś Współpracy. oprowadzanie po Kazimierzu O Krakowskim, właśnie, także o tym też myśleliśmy, jest żeby taka zorganizować opcja. jakąś grupę. Jak nam się uda zdobyć jakiś grant kolejny, to moglibyśmy w jakiejś miłej grupie wybrać się do Krakowa i wtedy pani Magda by nas Zapraszam świetnie serdecznie. oprowadziła. Bardzo dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Widziałem kometę, przez niebo przemknęła. Chciałem jej zaśpiewać, lecz zaraz zniknęła. Zniknęła jak sarna przy lesie, a w oczach zostały mi po niej złociste 2 grosze. Te grosze schowałem głęboko pod dębem. Gdy znów tu przyleci, nas już tu nie będzie. Ach, pychoty marna, nie będzie nas wcale. Widziałem kometę, zaśpiewać jej chciałem o lesie, o trawie, o wodzie, o śmierci, z którą nie można się zgodzić, o miłości, o zdradzie, o świecie, o wszystkich, którzy żyli tu, na tej planecie. Gwieździste pociągi na dworcu migają. Pan Kepler rozpisał ich kursy i prawo. Poszukał i znalazł wśród ksiąg astronomii ciężary tajemnic na biodrach niesionych. Niezmienne i wielkie prawa przyrody, że tylko z kobiety człowiek się narodzi, że korzeń i gałąź wciąż łączą się w drzewo. Krew naszej nadziei wędruje przez niebo. Widziałem kometę, jak po niebie płynie, jak reliew artysty, który już nie żyje. Sięgnąłem, by chwycić przy sobie, zatrzymać, lecz marność mnie moja do cna obnażyła. Jak w białym marmurze wykuty Dawid, wciąż stałem, wciąż licząc, że znów się pojawi. Ach, pychoty marna, nie ciebie tu trzeba. Gdy wróci kometa, kto inny zaśpiewa o lesie, o trawie, o wodzie, o śmierci, z którą nie można się zgodzić, o miłości, o zdradzie, o świecie, o wszystkich, którzy żyli tu i o komecie.